Dzień dobry moi drodzy. Mam nadzieję, że jesteście zdrowi, czujecie się dobrze, czekacie na wiosnę. My z Dolarkiem też czekamy na wiosnę, ale ponieważ jeszcze jej nie ma, aczkolwiek zerknijcie sobie do tych filmów, takich shortów, które ja codziennie publikuję, bo tam szukamy wiosny. Ostatnio znaleźliśmy pod śniegiem gwiazdnicę. Ale ponieważ wiosny jako takiej jeszcze nie ma, to ja stwierdziłam, że na koniec tego sezonu jesienno-zimowego zrobię jeszcze taki film podsumowujący a propos tych wszystkich teorii spiskowych. Jeżeli to kogoś interesuje kogoś moje zdanie w tej kwestii, to serdecznie zapraszam do oglądania dalej. A jeżeli kogoś to nie interesuje, to proszę zróbcie sobie herbatę i poczytajcie sobie, czy pooglądajcie co innego, żebyście potem nie byli niezadowoleni, że musieliście to oglądać. No, to zapraszam. Ja dzielę się z Wami wieloma rzeczami dotyczącymi kanału przede wszystkim. I ostatnio opublikowałam też taki film, w którym opowiadałam, jak YouTube ograniczył mi prawa do jednego z filmów. Tego o zestawie ziół na stymulację kolagenu. Zaraz powiem, jaka była moja intencja, ale zupełnie niewiarygodne jest to, że pod takimi filmami zaczyna się... Oczywiście są tacy, którzy mówią absurd, proszę się nie przejmować, ale ile było takich komentarzy, które trącały o politykę, o problemy jakieś tam nie wiadomo sięgające czegokolwiek, o nagonki, o teorie spiskowe, o różne inne rzeczy. Za chwilę by się okazało, że wszystkiemu winien jest w ogóle Zygmunt III Waza, bo przeniósł stolicę z Krakowa do Warszawy. Zygmunt III, nie? No, chyba tak. Nie taka była moja intencja zupełnie. Intencją było to, żeby Wam pokazać, że to, co sami wymyśliliśmy, czyli sztuczna inteligencja, algorytmy, nie są jeszcze w stanie dorównać człowiekowi pod wieloma względami. Między innymi właśnie pod takimi, bo to nie jest kwestia tego, że ja się żalę, że ktoś mnie prześladuje, bo ja nie czuję się prześladowana. Tylko że te algorytmy, one naprawdę traktują wszystkich równo. I gdzieś tam mają w swoim zasobie słów takie, ktoś wymyślił, że to trzeba ocenzurować i one to po prostu wyszukały. A dlaczego to jest takie jeszcze niedoskonałe? Bo one nie potrafią wyłowić kontekstu, intencji, zamiaru. Tak? Tego nie potrafią. One mają tylko określone słowa i obojętnie, czy to by było żartem, czy nie, czy to by było nie wiem, w złej intencji, czy tylko w intencji informacyjnej, tak jak to było u mnie na filmie, one tego nie rozróżnią. Dlatego tak ważny jest człowiek, bo u nas uśmiech, mrugnięcie okiem, intonacja zdania pokazuje nam, jakie my mamy intencje. Dlatego też jest tyle nieporozumień w tych komentarzach, w tej wymianie SMS-owo-messengerowej. Dlatego, że tam owszem są te emotki, którymi możemy naszą intencję podbić, ale to się nie zawsze tak zdarza i czasami wynikają z tego nieporozumienia. A propos tych wszystkich teorii spiskowych. Moi drodzy, jest tak, że jeżeli coś się staje modne, a modny jest teraz powrót do natury i modne są wszystkie kuracje naturalne, to zawsze się znajdzie ktoś, kto wyczuje w tym złoty interes, żyłę złota, z której będzie ciągnął. Sposób na zarabianie pieniędzy, czasami łatwych pieniędzy. Najbardziej
jakby smutne w tym jest to też, że te pieniądze zarabia się na ludziach, którzy często są zdesperowani, bardzo chorzy, którzy u naturopatów szukają ostatniej deski ratunku. I to nie jest kwestia tylko naturopatów, bo w każdej dziedzinie, w każdej branży znajdą się fachowcy i partacze. Znajdą się uczciwi i nieuczciwi. Znajdą się profesjonaliści i tacy, którzy nie mają o tym zielonego pojęcia. I to dotyczy hydraulika, prawnika, mechanika, pani ekspedientki, lekarza i tak dalej, nauczyciela, dobrzy i źli, no przecież wiecie, że są i tak dalej, i tak dalej. A tutaj jest tak, że ci ludzie niektórzy robią wiele dookoła siebie zamieszania, no bo to ma spowodować, że oni w jakiś sposób staną się popularni i to im potem ułatwi dalszą drogę tej kariery, powiedzmy. A jak ktoś ich zaneguje tę działalność, zaneguje ich kompetencje, to zaczyna się retoryka taka, że oni są prześladowani, że w ogóle prześladuje się wszystkich naturopatów, że jest nagonka na tych, którzy nie trzymają się do końca medycyny konwencjonalnej i robią z siebie po prostu najzwyczajniej w świecie męczenników. A wy się na to nabieracie. Jest przecież wielu naturopatów w przestrzeni internetowej, którzy mówią o ziołach, prezentują wam różne rośliny, opowiadają o ich działaniu. Ja nie mówię tutaj tylko o sobie, ale są różni i nikt ich naprawdę nie prześladuje. No nie będę tutaj wymieniać nazwisk, ale wiecie, że wielu jest takich, którzy nic wam nie chcą wcisnąć, nic wam nie chcą sprzedać, żadnej sensacji wam w głowie nie chcą, żeby wam w głowie zakiełkowała. Po prostu opowiadają wam o mocy przyrody, o mocy natury i o roślinach. Wielu jest takich. A my też, jak ja już wielokrotnie wam wspominałam, szukamy łatwych rozwiązań, szukamy sensacyjnych rozwiązań, szukamy szybkich rozwiązań. Natura to nie jest cudo takie, no natura jest cudem oczywiście, ale nie tak, że nam zadziała z poniedziałku na wtorek. Nawet nam nie zadziała z poniedziałku na następny poniedziałek. Do tego się trzeba przyłożyć. Na tym polega cud natury. Że nie wierzcie, jeżeli ktoś wam mówi, że jest bardzo chory, śmiertelnie chory, bo do takiego stanu się doprowadził i on wam sprzeda coś, co w 2 tygodnie uleczy was z choroby, która trawi wiele lat wasz organizm. Tak nie będzie. Dlatego ważna jest też edukacja, żebyśmy my, wzorem tej chińskiej medycyny, tego chińskiego lekarza, stosowali zioła i przekazywali tę wiedzę też swoim dzieciom od początku, wtedy, kiedy jesteśmy zdrowi, wtedy, kiedy nam nic nie dolega, żeby właśnie nie doprowadzić do chorób. Bo jak wiecie, w chińskiej medycynie lekarz był po to, żeby mieć pod opieką pacjenta i aby ten pacjent mu nie zachorował. Jak pacjent mu zachorował, no to lekarz był do niczego, powiem, bo znowu powiem tajemnicze słowo na D i mi jeszcze ściągnął film. A myślę, że tutaj istotne rzeczy też niektóre chcę wam przekazać. Więc tak to jest. Dbajmy o siebie, żebyśmy nie zachorowali, a nie szukajmy potem sensacyjnych rozwiązań u naturopatów, którzy chcą was no nie wiem, no są przysłowiową łyżeczką musztardy wyleczyć w 2 tygodnie z nowotworów. Mówię, natura jest cudem, ale zioła potrzebują czasu. Zioła potrzebują czasu, zioła potrzebują cierpliwości. Dlatego słuchajcie dużo o tych ziołach. Zbierajcie je sami. Nie patrzcie na kogoś, kto miesza wam jakieś środki nie wiadomo gdzie, bo tam też różne rzeczy się zdarzają.
korzystajcie z takich kanałów i z takich porad, między innymi takich jak ja tutaj Wam daję. Co zbierać, jak przetwarzać, samodzielnie, własnymi rękami. To jest ważne, kochani. Oczywiście jest tak, że jesteśmy bardzo chorzy na przykład, nic nam nie pomaga, chorujemy od wielu lat, chemia nam nie pomogła w żaden sposób i my do naturopaty idziemy i on nas potrafi roślinami z tego wyleczyć. To nie jest tak, że tylko profilaktyka roślinna jest ważna i rośliny nie pomagają na ciężkie choroby, bo pomagają, ale po pierwsze nie doprowadzajmy do tych chorób, a po drugie miejmy świadomość tego, że wtedy ta natura, ta przyroda, rośliny, fitoterapia, wszystkie naturalne składniki potrzebują czasu. I to bardzo często jest długi czas. No, pierwszy lepszy przykład z brzegu, taka hakorośl, która świetnie działa na stawy i ma przeciwzapalne, przeciwbólowe właściwości. Jeżeli zrobimy sobie z niej nalewkę, to pierwszych symptomów poprawy jakby możemy się spodziewać najwcześniej po 6-8 tygodniach stosowania. Tak? I to nie ja powiedziałam, tylko autorytety w dziedzinie fitoterapii. Wystarczy, że sobie to poczytacie. I ona pomaga, owszem, ale też tyle razy Wam mówię, że ona nie zalecza objawów, jak często leki i chemia, tylko wylecza organizm, wylecza choroby, ponieważ wspiera nasz organizm w jego własnych procesach odnowy i regeneracji. I to jest ten cud natury. Ale jak mówię, potrzeba czasu i cierpliwości. Natura jest w stanie zdziałać te cuda, tylko musimy dać jej szansę. Także wybierajcie sobie z głową, wybierajcie sobie rozsądnie różne recepty. Dlatego, że my szukamy sensacji. Sensacja najlepiej się sprzedaje. Już wielokrotnie Wam mówiłam. Jak jest tytuł, temat, czy tam tytuł filmu chcą Was zabić, otruć, to Was wyleczy w 3 dni i tak dalej, to my klikamy. Jeżeli ktoś mówi o ziołach, prezentuje, opowiada o danej roślinie, to nie jest takie. Ja widzę też po swoich filmach. Ja się staram tego unikać, ale od czasu do czasu też jak to się mówi, w ramach eksperymentu jakiś taki tytuł dam. Na przykład, nie wiem, nie wierzcie w te bzdury przy białoporku, tak? Jak wtedy opowiadali, że trzeba z żywych drzew. No bo nawet nie zrobiłam tego intencjonalnie, tylko po prostu stwierdziłam, że to jest bzdura totalna. I widziałam, ile ten film wygenerował wyświetleń. Bo ludzie tego szukają. Żyjemy sensacją. Ta prawdziwa natura, spacer po lesie staje się dla nas taki nudny, nieciekawy. My musimy wiedzieć, że coś jest nie tak, że ktoś tutaj coś zrobił, wow, i teraz będą się kłócić, będą się bić, będą się nastraszać, wow. Ale też pomyślcie, że ktoś, kto taką retorykę prezentuje na kanale, nie mówi idźcie do lasu, to Wam pomoże, ta roślina jest dobra, tylko mówi nie wierzcie, oni Wam tego nie powiedzą, chcą dla Was źle. Ktoś, kto taką retorykę prezentuje, on już emanuje złą energią. Ten ktoś nie może do końca chcieć dla Was dobrze. Dlatego, że nasz mózg też jest trochę jak ta sztuczna inteligencja, ale zupełnie, mi się wydaje, że ona jeszcze przeskoczył to. To znaczy ta afirmacja, dlaczego jest ważna. Dlaczego my nie mamy mówić nie chcę być chory, tylko mówimy sobie chcę być zdrowy albo jestem zdrowy. Bo nasz mózg, jak te algorytmy, słyszy chory i on nie patrzy też kontekstem czasami, tylko mu się to chory zakuwa w tych swoich tam zwojach i w ten sposób reaguje. Dlatego myślmy pozytywnie. Jest, moi kochani, to Wam już chyba też mówiłam, nauka zwana psychoneuroimmunologią. I to jest nauka, która już są badania w tym kierunku. To nie jest tylko w kwestii domysłów, że to pozytywne myślenie generuje pozytywne zmiany
w naszym organizmie i odwrotnie. Ja Wam to wytłumaczę pokrótce. To jest nie na kanwie, tylko nie mogę dzisiaj z tego, taka jestem jakaś leniwa niedziela. Na płaszczyźnie gospodarki hormonalnej. Jeżeli my myślimy negatywnie, to w naszym mózgu przez szsadka podwzgórze wydzielają hormony. Te hormony przez oś HPA, czyli tak zwaną oś stresu, to się nazywa oś stresu, dają sygnał do naszych nadnerczy, że mają wydzielać najpierw w tej fazie pierwszej ataku adrenalinę, noradrenalinę, a potem kortyzol. A kortyzol, jak wiecie, jest hormonem, który właśnie w takich stresowych sytuacjach się wydziela, żeby ratować serce, ratować mózg. To kiedyś Wam być może opowiem dokładnie. On wcale nie jest taki zły, bo jego zadaniem jest ochronić nasz organizm. Jak on ochroni serce i mózg, to wszystkie inne narządy się zregenerują, bo człowiek musi przeżyć. Jeżeli ta sytuacja jest taka permanentna, no to wtedy wiadomo, że te uszczerbki na innych organach czy innych układach są trwałe i poważne. Natomiast zadaniem kortyzolu, jego misja jest pozytywna, nie negatywna. Ale kortyzol generuje też stany zapalne. Stany zapalne są bezpośrednią, jeżeli nie bezpośrednią, to przynajmniej pośrednią przyczyną większości chorób. Ja bym nawet zaryzykowała stwierdzenia, że w 100% gdzieś tam u podstaw każdej choroby leżą stany zapalne. No i teraz sobie pomyślcie, myślimy źle, generujemy impuls, wydziela nam się kortyzol, chorujemy. Myślimy dobrze, jest odwrotnie. Więc proszę Was, myślcie pozytywnie, bo to pozytywne myślenie wspiera również nasz układ odpornościowy, wspiera nasz cały organizm. Nie słuchajcie takich ludzi, którzy sieją nienawiść i Was do tej nienawiści zmuszają. Nie wiem, czy znowu to na N nie będzie ocenzurowane. A tam pal licho. Ważne, żeby filmu nie ściągnęli. Bo to są ważne sprawy. Uśmiechajcie się do siebie. Bądźcie życzliwi. Bądźcie tolerancyjni. Każdy ma prawo do własnego zdania. Każdy ma prawo się mylić. Ale jeżeli się myli, to powiedzcie mu. Nie masz tak, bo ja tak chcę, tylko podsuńcie mu jakieś to badania, to książkę, to film, żeby on sam się z tym uporał i sam w swoim własnym mózgu i sam w swojej własnej... No, mam jakoś krzywe okulary. O, teraz lepiej. I sam w swoim własnym umyśle pewne wnioski powyciągał. No i to już w zasadzie koniec. Pewnie znowu usłyszę, gadała, nic ciekawego nie powiedziała, bo nikogo nie zbeształa. Nikogo z nazwiska nie wymieniła, nie powiedziała z tym do więzienia, a z tym nie. Nie, dlatego że każdy jest odpowiedzialny za siebie, każdy ma swoje jedno życie do przeżycia. Zarówno ci, którzy są po tamtej stronie, jak i ci, którzy są po drugiej stronie, tak? Czyli my, widzowie również. Ja też jestem widzem niektórych kanałów i też niektóre oglądam. Chociażby dlatego, żeby w pewnych rzeczach się utwierdzić, a pewne rzeczy zanegować na podstawie wiedzy, którą mam, którą zdobywam. Codziennie czytam, codziennie się dokształcam, szukam też dowodów na pewne rzeczy. Przecież tak ewoluuje człowiek. Tak się rozwijamy, że nie przyjmujemy wszystkiego tylko dlatego, że ktoś nam powiedział, tylko również dlatego, że sami szukamy. Dobra, koniec gadania. Możecie sobie tam ten film wracać do niego albo w ogóle... Tylko nie piszcie mi, po co ja to oglądałem, albo żałuję, że oglądałam, bo na początku uprzedzałam, że będzie gadanie. Teraz Wam pokażę dolarka. Chcecie? No to patrzcie. No chodź. No proszę, już jest mniej śniegu, a dolarek lubi śnieg. Dolarek, jaki ty jesteś piękny. Ty jesteś w typie labradora idealny, a jeszcze jesteś do tego takim dobrym pieskiem, uśmiechniętym. Jak ja wstaję rano,
I otwieram oczy i on tak stoi i macha tym ogonem i patrzy na mnie. To wszystkie smutki mijają. Dolarek, a przywitasz się albo chociaż pożegnaj. O, pożegnaj, bo pancia już skończyła. Pożegnaj, tak, łapą się pożegnaj. No super, wystarczy wam? No dobrze, on was też lubi. Ja mu opowiadam też o was. Opowiadam mu, że idziemy właśnie dla was nakręcić film. I on się bardzo z tego cieszy. Czy nie czuć już wiosny w powietrzu? Czuć, czuć. O, i Kasia jest. Idzie Kasia i nagrywa. Dobrze. No to kochani, to idźcie na spacer. Codziennie. Uśmiechajcie się do siebie. Bądźcie życzliwi. I przede wszystkim codziennie pijcie ziółka. A wtedy będziecie zdrowi i nie będziecie musieli tych różnych sensacyjnych metod na sobie testować. No ja wam nie pomogę w tych różnych takich bardzo kontrowersyjnych terapiach, dlatego że ja jestem zwolenniczką przede wszystkim ziół. Ziół i tego, jak one pięknie nam mogą ochronić organizm przed każdym złem. Ja mam to na własnym przykładzie. Od wielu lat już te zioła stosuję. No i co? I trzymam się świetnie odpukać i mam nadzieję, że tak to zostanie. Więc ściskamy was. No to dzisiaj coś się rozgadałam, ale nie mogę się rozstać. Dobra, już się rozstajemy. Pa, pa!